Jakiś czas temu do Toyoty przyszedł nowy prezes i powiedział: panowie, koniec z tą cholerną nudą. Koniec nijakich Aurisów, koniec garbatych Yarisów. Musimy zacząć robić samochody emocjonujące, takie, które podobają się ludziom, takie, na widok których ludzie dostają gęsiej skórki i robi im się wilgotno w gaciach. W ten sposób powstała m.in. GR Supra, powstał GR Yaris i powstało to. O, to, czyli Toyota Camry. Jakby Toyota pokazała wam ziemniaka i powiedziała: spójrzcie na to soczyste, chrupkie jabłko. Emocjonujący szary kolor, emocjonujące aluminiowe felgi, chyba 17. Emocjonujące czarne wnętrze. Oczywiście możecie tu mieć wiele różnych tapicerek pod warunkiem, że będzie czarna albo szara. Chyba jest jedna jasna. Kolory nadwozia też są takie, że może być trochę bardziej szary, trochę mniej szary, bardziej czarny, czasami brązowy, chyba jest bordowy, jeżeli dobrze pamiętam, i biały, który troszkę rozwesela. No i oczywiście emocjonująca bryła sedana, która, uwaga, według Toyoty przypomina trochę coupé. Jednak najbardziej emocjonującą w tym samochodzie rzeczą jest, bez dwóch zdań, to, co kryje się pod maską. Bo mamy tutaj wyzwalające w człowieku mnóstwo endorfin, kupę adrenaliny. 218 koni mechanicznych z układu hybrydowego, czyli silnika spalinowego o pojemności 2,5 litra, oczywiście wolnosącego, który ma całe 175 koni i połączonego z nim silnika elektrycznego o mocy 120 koni. A wszystko to, oczywiście, jak to w najbardziej emocjonującym samochodzie być powinno, przekazywane jest na przednią oś. No więc nie ma co ukrywać, mamy tutaj emocje na poziomie zbierania chrustu w lesie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to jedyna tej wielkości limuzyna na polskim rynku. Bo gdybyśmy ją sobie porównali na przykład z Volkswagenem Passatem, który występuje też w wersji hybrydowej, tylko PHEV i też ma dokładnie 218 koni mechanicznych, to mamy tutaj o 11 cm dłuższe nadwozie względem tego Passata. Rozstaw osi większy o 4-5 cm i bardziej porównywalny ze Skodą Superb niż z Passatem. I generalnie więcej samochodów w samochodzie. Co najlepiej widać na tylnej kanapie. Proszę bardzo, usiadłem za sobą i mam naprawdę wpytkę miejsca. Nie dotykam w ogóle, muszę dupkę tutaj przesunąć, żeby móc dotknąć kolanami. No niestety, jeżeli chodzi o miejsce nad głową, to jest go trochę mniej, a to ze względu na to, że mamy tą linię coupé opadającą ku tyłowi. Natomiast mamy kilka fajnych bajerów, ponieważ tutaj mamy wersję Executive z pakietem VIP. Ten pakiet VIP kosztuje dodatkowo 18 000 złotych, ale dostajecie wtedy tutaj roletkę, tam z tyłu też roletkę, tyle że tę roletkę obsługuje się wtedy z takiego dotykowego panelu i nie mogę jej włączyć, ponieważ wyłączony jest zapłon. Ale już to nadrabiamy? Jest? Jest. Wszystko się pięknie święci i wtedy możemy sobie jeszcze się nie święci tak jak powinno, no. O, teraz. Cyk. O. I roletka jedzie w górę. Mamy oczywiście ogrzewanie fotela. Możemy sterować sobie radiem, temperaturą, bo jest niezależna klimatyzacja dla tyłu, ale najfajniejsze i tak jest to, że mogę sobie elektrycznie opuszczać oparcie skrajnych dwóch foteli. Wadą tego rozwiązania niestety jest to, że gdy sobie zamówicie to tutaj, to nie możecie mieć składanej kanapy. W każdej innej wersji występuje, natomiast nie występuje w momencie, kiedy macie tutaj sterowanie. Natomiast są cup holdery. I dwa tradycyjne gniazda USB tutaj dla pasażerów z tyłu. O, proszę bardzo. I to o napięciu 2,1 A, czyli takie, które dosyć szybko naładują wam telefon. Za to w tej wersji macie też dziurę na narty. Gdybyście jednak chcieli pojechać sobie na deski, to może dwie pary nart tutaj wejdą wzdłuż. Natomiast zobaczcie, tunel środkowy jest całkiem wysoki tutaj, ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych to auto występuje w innych wersjach niż hybrydowa. Jest nawet dostępne z napędem na 4 koła, więc normalnie platforma została zbudowana tak, żeby tędy poprowadzić wał napędowy. Bagażnik ma pojemność aż o 90 litrów większą niż w przypadku tego wspomnianego Passata. Oczywiście w wersji PHEV, ponieważ ma tutaj w tej wersji Executive Plus VIP ze względu chyba na subwoofer i coś jeszcze 500 litrów pojemności, a gdy nie macie tego subwoofera, zobaczcie, to są buty naszego producenta. Rozmiar się zgadza, 36. I też bardzo lubi grać w piłkę. Piłka też jest taka idealnie dopasowana do jego rozmiarów. Siatka na zakupy z akcesoriów dodatkowych, jeszcze nie otwarta.
I mata bagażnika. O Boże, kochany. Tam coś jest? Jest zestaw naprawczy, gaśnica, kamizelka. A pod spodem, słuchajcie, o proszę, można zrobić koło, przynajmniej dojazdowe. No upartego nie wiem, czy by tutaj nie weszła pełnowymiarowa zapisówka. Ale pomimo tego wszystkiego naprawdę udało się wygospodarować kawał porządnego bagażnika. O, teraz będziecie to widzieli. I aż przyniosę walizkę. Zobaczcie, przede wszystkim naprawdę duża jest ta dziura ładunkowa, ten otwór ładunkowy. Nie wiem, czy to w pionie postawię. To postawię w pionie, bez problemu. I drugie też se postawię i też w pionie wejdzie. Tak, tak. I zobaczcie jeszcze, ile mam tutaj miejsca do zagospodarowania. Wadą, żeby nie było, są wystające głośniki tutaj na dole. Na przykład ten. Nie dostaniecie elektrycznej klapy, tylko trzeba to zrobić z łapy. Dobra, tyle tu tych emocji, że nie mogę doczekać się jazdy. Chodź silny. Proszę. Miejsca masz troszkę mniej niż w ES-ie, ponieważ tutaj jest o 4 cm krótsza płyta podłogowa. Na wypadek, gdybyście myśleli, że sobie żartuję, to jeszcze na postoju wam coś przeczytam. To jest ze strony Toyoty o Camry. Emocje gwarantowane. Toyota Camry Hybrid to spektakularny triumf nowoczesnego podejścia do projektowania samochodów. Elegancka sylwetka sedana łączy w sobie funkcjonalność z ponadczasową stylistyką coupé. Nowa jednostka hybrydowa i platforma TNGA zwiększają komfort i dynamikę jazdy. Jeszcze nigdy prowadzenie hybrydy nie było tak ekscytujące. I'm so excited! Się odpycha! Nasz egzemplarz to już wersja po liftingu. Tak, to auto po 2 latach od debiutu na europejskim rynku doczekało się liftingu. Coś tam pogmerano przy przednich reflektorach, coś tam przy tylnych lampach, ale największą zmianą jest to, czyli nowy ekran multimedialny o przekątnej 9 cali z piękną, bardzo estetyczną, współczesną, a w zasadzie wyprzedzającą współczesne czasy grafiką, jak widać. Ale przynajmniej ma już jedną rzecz. Apple CarPlaya i Android Auto łączone przewodowo. Ponieważ do tej pory tego w Camry nie było i taki nasz znajomy, słynny aktor z klanu, który nas ogląda, pozdrawiamy Cię Andrzeju, mąż Marty Mostowiak, kupił sobie poprzednią Camry i strasznie jęczał i narzekał, że nie ma Apple CarPlaya, musiał za jakieś 50 zł sam go sobie gdzieś wgrać w jakimś podejrzanym warsztacie, bo Toyota nie chciała mu tego zrobić. No więc Andrzeju, uprzejmie informujemy, Apple CarPlay już jest. Ale nie wiemy, czy działa, bo kabla nie wzięliśmy. Natomiast przy okazji liftingu też ten ekran podniesiono trochę wyżej, żeby był bardziej czytelny. We wcześniejszych egzemplarzach był tak bardziej na płasko i schowany w konsoli, teraz wystaje. Trochę inne i trochę lepsze podobno też są materiały. Skóra akurat w tej wersji tutaj jest prawdziwa. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie, tu jest miękkie, tu jest miękkie, tu też jest miękkie. Nawet sensownie zmontowane. O, tu jest mniej sensownie zmontowane. O, ten podłokietnik z przodu działa. O, jaki on jest wielki! No faktycznie. Gratów to się tutaj zmieści. Pieniędzy dzisiaj nie. O, ma jeszcze jakieś. Zmieniono też faktury te takie drewnopodobne, bo nie jest to już takie drewno jak w Mercedesach z lat 70. czy 80., jak było przed liftem, tylko to jest coś innego. Natomiast niestety nie zmieniono zegarów, które nadal po prostu wieją trochę taką pstrokacizną. Jest tutaj dużo kolorków, dużo czcionki, dużo się po prostu dzieje. Natomiast miejsca w każdym kierunku jest naprawdę mnóstwo i co jest fajne, to ja w każdym aucie tutaj mam dodatkową, ta konsola środkowa jest taką ścianką wykończona, w którą walę, a tutaj mam wpytkę miejsca. Nad głową też nie jest źle, nie ma szyberdachu, więc nie obniża się dodatkowo sufit, więc mam tutaj sporo miejsca. Podłokietnik umieszczony idealnie. O, jeszcze pod ładowarką jest schowek. Kurde, ile tu tych schowków. O, tu ma kolejny. I taki cichociemny, tak ukryty. No. Coraz lepiej ta Toyota przygotowuje samochody do testów. Pierwszy raz jadę tędy tak nierozpoznawalnym autem. Kompletnie nikt nie zwraca na nas uwagi. Zobacz silny, nawet ta grzybiarka, która tutaj stoi, tym razem, patrz, odwróciła wzrok, jak przejeżdżamy. Tak właśnie Toyota Camry przykuwa uwagę. Jest niezauważalna, no ale wiem, jak to zmienić. To jest idealne auto do działania pod przykrywką. Ucieka. Nie wiem, mieliśmy się zatrzymać, czy co? Mieliśmy się zatrzymać i spytać, ale... Co, ale o co? Przepraszam, co pani tu robi? Pierwszy raz tak boję się zagaić do dziewczyny. Nigdy na dyskotekach nie miałem z tym problemu w szkole. A ty, silny? Przepraszam bardzo. Która godzina? Nie mówię to,
Godzinę tylko. To nie jest zdjęcia. Pani przestraszyła się twojej wielkiej lufy, wiesz, silny? Masz za dużego zooma. Skrzynia biegów to oczywiście ECVT, jak w każdej współczesnej hybrydzie Toyoty. Macie tu 3 tryby pracy, czyli Eco, czyli Normal i czyli Sport. I ten Sport powinien gwarantować mnóstwo emocji. Mnóstwo! W wersji Executive z pakietem VIP macie też wyświetlacz head-up i to nie na żadnej płytce, tylko ukryty tutaj, tak jak być powinno, w podszybiu i wyświetla ładnie obraz na asfalcie, a nie na mastę. Możecie sobie to wyregulować. Dobra, wjeżdżamy na drogę gorszej jakości. Zobaczcie, od momentu, kiedy wyjechaliśmy z domu, resetowałem tam sobie komputer pokładowy, mamy spalanie 5,5 litra. Jaki sens współcześnie ma diesel? Ja się pytam, jaki? Jak ona świetnie resoruje. Ty widziałeś ten próg zwalniający? Jakby go nie było. Jak w SUV-ie. No to teraz zobaczymy to zawieszenie, bo kurczę, tutaj po tym progu jestem zaskoczony. No powiem wam, że kurde pełne zaskoczenie, jeżeli chodzi o to zawieszenie. Wow! Jak sprężyście, jak komfortowo, a jednocześnie czujecie, co się dzieje z każdym kołem. To nie jest tak, że ono robi się nagle pływające. Po prostu genialnie wybiera wszystkie nierówności. Poprzeczne, wzdłużne, kolejny. Ty silny, ty to czujesz? Nie buja się przy tym, nie gnie, ma świetną sztywność nadwozia. Każda dziura, każda kolejna, każdy garb świetnie wybrane i jeszcze do tego dochodzi naprawdę zacny układ kierowniczy, bo dokładnie czujecie, co się dzieje tutaj z kierownicą. Dobra, spalanie nam wzrosło do całych 6,1 litra. O! Zobaczcie, jak on reaguje na ruchy kierownicą. Uwaga. W zakręt, jak na Toyotę, prędkość nierozsądna. Pięknie się trzyma. Uwaga, i przerzucamy się. I jeszcze, słuchajcie, jest mokro i jeszcze nie załączył się ani razu ESP. I uwaga. I ja pitole. Teraz troszkę kontrolka pomrygała. Ale ten ESP ingeruje, ta kontrola stabilizacji toru jazdy, tak, że prawie tego w ogóle nie czuć. Nie przycina żadnej opony tak, że nagle Was przyhamowuje, tylko gdzieś tam w tle sobie reaguje tak, że tego praktycznie w ogóle nie odczuwacie. Dobra, mokro jest, będzie miała utrudniony pomiar 0-100, ale według producenta przyspiesza do tej setki w 8,3 sekundy. Całkiem rozsądnie jak na taką limuzynę z hybrydowym zestawem napędowym. Dobra, ale przyspieszamy tutaj bez żadnej procedury startu, nie wyłączamy kontroli trakcji, bo jest dosyć mokro i zobaczymy, jak zrobi takie 0-100, jakbyście to mieli zrobić w Warszawie ze skrzyżowania, żeby pokazać małolatowi w Fordzie Fiesta z boku, że macie limuzynę i ona potrafi szybko. 1, 2, 3. Nie robiłem żadnej procedury startu, żeby nie było. Zobacz, jak dochodzi, patrz pan. 9,17, 9,2 sekundy. Na mokrym, bez żadnej procedury startu, w trybie sport. Spalanie se podnieśliśmy do 7,8. Spróbujemy zrobić procedurę startu? Dawaj. Jak to się robi? Wyświetlił komunikat, że pedał hamulca i gazu naciśnięte jednocześnie. 8,7 już. Bardzo dobrze, jak jest sucho, jak nie ma silnego, jesteście sami, to 8,3 jest osiągalne. Natomiast pytanie, czy w takim samochodzie, tak naprawdę, tak z ręką na sercu, w ogóle interesuje Was przyspieszenie od 0 do setki? Większość użytkowników hybryd tak po prostu nie jeździ. Jeździ tak, żeby ta wskazówka tutaj nie wychodziła poza strefę Eco, czyli nie wchodziła w strefę Power. Skoro tak, to teraz sobie sprawdzimy, ile będzie spalała przy takich rozsądnych 120-130 km na godzinę. Teraz mam 107, muszę dojść do 120, jest 120. Mam tu gdzieś tempomat? Mam na pewno. O, już nie ma takiej dźwigienki tutaj, tylko trzeba sobie tutaj zrobić, top stryknąć. Aktywna kontrola prędkości jazdy włączona. Należy zwracać uwagę na inne pojazdy. Niesamowite, ja nigdy tego nie robię. Ale to jest, pamiętajcie, Camry to jest amerykański samochód.
Przede wszystkim tam jest sprzedawany, bo tam cieszy się ogromną popularnością, a Amerykanom, jak wiadomo, trzeba wszystko wytłumaczyć łopatologicznie. Mamy tu oczywiście asystentów jazdy, to już w podstawowej wersji, bo jest i asystent pasa ruchu, i aktywny tempomat, i wspomaganie kierowania aktywne, i tego typu różne inne bajery. No. O, teraz jest chyba taki pełen układ LTA. O, i sobie wchodzi w zakręt. Widzicie, pana wyprzedzam, nie muszę trzymać rąk na kierownicy, bo rzeczywiście bardzo ładnie się trzyma w pasie ruchu. Bardzo ładnie trzyma się w pasie. Nic nie muszę robić. O, teraz każę przejąć kierowanie, tylko sobie szturchnąłem kierowniczkę i mimo lejącego deszczu, zobaczcie, wycieraczka sama sobie zgarnia, radar sobie wszystko widzi. Idealnie. Egzamin ze spalania też zdaje. 5,9, 6 litrów trzeba przyjąć. 5,9, 6, 6,1 przy 120 km na godzinę. Przy 140 będzie to jakieś 6,5-7 litrów. Więc naprawdę są to wartości, moim zdaniem, nie ma kompletnie na co narzekać. Przeciwnie, żaden diesel nie będzie mógł się pochwalić takim spalaniem. Jak tak przyspieszacie od 100 na przykład do 120, trochę bystrzej, wtedy tak w połowie tej strefy power jest wskazówka, no to delikatnie tam słychać, że ten silnik pracuje na wysokich obrotach, ale to jest 3, 4, 5 sekund. A potem jak zdejmujecie nogę z pedału gazu, to po prostu już nic nie słychać, tylko jest szum powietrza i kół. Przy 120 mogłoby być tutaj we wnętrzu deczko ciszej i to jest też ta różnica 100 000 złotych, jaką dopłacacie do ES-a. On jest tam lepiej wygłuszony. Natomiast teraz trzeba też wziąć pod uwagę to, że jedziemy po mokrym, tutaj pada deszcz. Kurna, jak leje znowu, ja pitole, co ta pogoda wyprawia w tym roku. Reasumując, to nie jest emocjonujący samochód. Bądźmy szczerzy, nie ma tutaj za grosz emocji, jest ich tyle jak w pójściu do parku na spacer z psem. No chyba, że was ktoś napadnie. Ktoś się chyba w Toyocie pomylił, nazywając ten samochód emocjonującym. Bo nie jest ani trochę, nawet tyle w takim zakresie. Natomiast ma dużo innych zalet. Jest ultra komfortowy, bardzo przestronny w środku, ma świetne zawieszenie, świetny układ kierowniczy, mało pali, jest kompletnie niewymagający od was czegokolwiek, po prostu wsiadacie, jedziecie z punktu A do punktu B, a przy tym wszystkim nie rzucacie się w oczy. Więc jeżeli chcecie jeździć naprawdę porządnym, fajnym, dobrym samochodem, ale jednocześnie nie zwracać na siebie uwagi, to jest to ideał.